sobie ten, zrobię z tyłu opis, dobra, mi się przypomniało. A, to jest Kat Diabła. Pomyliła, bo mi się spodobała ta nazwa. Bo ja Tak. wpadłem na taki genialny pomysł, jak chodzi o tą postać, że ten, bo on to jest taka postać z byłego człowieka, co zapomniałem jego pochodzenie, ale on ma tutaj na sobie takie, ten, bandaże ma takie, jakby to powiedzieć, jak są takie, no, bandaże takie szybne starte, takie, co potem śmierdzi, a potem jak coś wysycha, to się bardziej śmierdzi i potem się robi takie zielone, bo on miał taką, ten, odspysoną skórę, jest taką jakby, taką mumią, i so te bandaże nie mogą mu zejść z tej martwej skóry, bo jakby zeszły, to by się rozpadł. Był taki, Zysia nie był ani dobry, ani zły. I był taki, jakby to powiedzieć, bardziej on był taki okrutny niż Kat. Czy on, kaprys, albo takie, jak dzisiaj niektórzy mówią, takie, no jak to nazwać, takie szaleństwo takie, no kurde, nie wiem jak to nazwać. Taki odkrył do szaleństwa, to on nie patrzył, kto gdzieś winny, czy nie winny, od razu torturował i był taki bezwzględny. Do górnika. W sensie tam co jest z tyłu napisane. Przeczytasz? Tak, to jest tutaj. Duch górnika. On był nieślubnym synem polsko-niemieckiego Głośniej troszkę mów. polsko-niemieckiego górnika z Pomorza, który mieszkał na Dolnym Śląsku i wolał być Polakiem, oraz córki śląskiego rycerza, który był pochodzenia łużyskiego. Jego brat został podmieniony przez dziwożonę, dziwożonę. W mitologii słowiańskiej była taka wiedźma, która miała swoje dzieci takie zazwyczaj paskudne i chydne i zabierała dzieci ludziom i podrzucała swoje dzieci, które były takie demoniczne i takie brzydkie, i potem jak rodzice, którzy byli tacy zrozpaczeni, tacy co nie chcieli mieć takiego dziecka, to potem robili tak, że jej dziecko płakało i potem ona nie mogła tego zjeść i oddawała to dziecko, które ukradła. Bo to dziecko tej dziwożony to się nazywał podmieniec. Jego brat to nie był jego brat to był z człowiekiem, tylko że ten podrzuciła swego dziecko, pół demona, a na pół człowieka, który mu pomaga w uratowaniu jego brata z pustki. Co to jest ten podmieniec? Okej. Po co? Bo diabeł mu kazał z jego zabrać do piekła, a on nie chce być w piekle, bo to jest dziwne, bo on za swojego życia był taki, że robił i dobre rzeczy i złe, ale więcej robił takich naumiarkowanych rzeczy, ale się nie zasługuje sobie jego dusza i ciało smażyło w piekle. Zaraz przeczytam tylko. Kurde, nie pamiętam jak się nazywa ta... Ma nogi, tylko tak z ziemi wychodzi. Czyli to jest coś, co wyrasta z ziemi? Tak, jego próbuje schwycić za rękę, bo ta postać, zapomniał jak się nazywa, mnie zainspirowała do tej postaci, właśnie Persja była taka postać Smigora. Inspirowała ta postać, Goluma. tak. I on, tutaj widać, że ma takie łańcuchy czerwone i on próbuje mu zerwać te łańcuchy, bo chce mu pomóc. Czerwone. One jakieś spętanie piekielne? Bo ten czerwone łańcuchy to ma jakby to powiedzieć, dwuznaczne znaczenie, bo to jednocześnie jest jakby taka krew ściągnięta w łańcuchy, a zarazem taki piekielny ogień. Wow, a skąd ty to wziąłeś? Sam wymyśliłeś, czy z jakiejś mitologii? Tak. Okej, czyli czerwone. Ale w której widzę napis, ale zapomniałem wypalić, ale widoczny może kiedyś wypalę, żeby było bardziej widoczne. No.
że to jest kobieta, nazwie zła kobieta, bo mi się tekst takiej piosenki spodobał, co tam, nie wiem, ktoś śpiewa polskiej, co ktoś śpiewa tak, bo to była zła kobieta, czy coś, i mi się to zainspirowało, ale wbrew nazwie, to ona była zła, ale tylko na tych swoich przeciwników i wrogów, a dla sojuszników to była taka, jakby to powiedzieć, taka, no, nie chcę nikogo obrazić, ale nie, ona nie trafiła do piekieł, bo tutaj, jakby to powiedzieć, ona była jego dziewczyną, ale ona nie chciała z nim wziąć ślub, ale nie chciał i ona tak była trochę zrozpaczona i trochę smutna i potem mu powiedziała, że jest z nim w ciąży i potem ktoś ją zaatakował, które widać, że ktoś wysiął to dziecko i no i Osek zabił, ktoś zabił to dziecko. I dlatego ona potem wzięła pseudonim Zła Kobieta. Ciężko powiedzieć i taka trochę żywa, trochę nieżywa, ciężko to nazwać. Jak każdy z nas. Ale w tym sensie wychodzi się I tutaj jest właśnie, i to jest demon, bo ten podmieniec, ten walczy z tym demonem, bo ten demon współpracuje z tym katem diabła i ten podmieniec jest taki, jakby to powiedzieć, czasami sobie z tym podmieńcem pokazywała jego demoniczna strona, że zgórowała strona słowiesza, czyli taka dobra i on podmieniec chciał jemu pomóc, bo jakby to powiedzieć, jemu było żal jego, że on się z nim wychowywał, ale i tęsknił za bratem, to on chciał ją pomóc, a chciał też ten podmieniec trafić tam do piekła, czyli gdzieś i chciał spotkać swoją mamę, żeby jej wymierzyć karę za to, co ona zrobiła. Ten podmieniec zmarł, a ten diabeł to jest, jakby to powiedzieć, jak na przykład często w horrorach, jak ktoś jest opętany, to chodzi po ścianach i po suficie, to ten diabeł właśnie ten to tutaj jest ten spotypiona dusza, to jest do niego. Okej. A duch to jest taki, nie wiem jak to nazwać, taki duch to był taki znajomy rodziny ducha górnika. Tak, kobiecą formę. Licho to jest bardziej takim, jakby powiedzieć, sojusznikiem diabła i kata diabła. Tutaj chodzi o to, żeby dobrze wygrali, a jak to czasami bywa, czasami dobro wygrywa, czasami zło, to tak by ciężko powiedzieć, kto wygrała. Ja jestem słuchatorem, ale jak mówię, to trochę mnie z życia zainspirowało, że czasami tak w życiu jest, że się wygrywa, czasami przegrywa i ciężko mi to nazwać.